Witajcie kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z tematem metek. Metek, wszywek, różnie jest to nazywane. W każdym razie mam na myśli takie oznaczenia do naszego rękodzieła. I teraz tak, wcześniej, zresztą miałam tam filmik pod tytułem chyba gdzie wszywam metki, czy w jaki sposób wszywam metki, ale wtedy zamiast metek tak naprawdę używałam takich drewnianych guziczków. One mi się już kończą, ale no jeszcze coś tutaj mam. I po prostu miałam takie guziczki, które gdzieś tam sobie mocowałam do swetra. Akurat tam chodziło o to, że robiłam to na karku, żeby to tak fajnie wyglądało. No i też mówiłam, dlaczego to robię, także jeżeli macie ochotę, sobie możecie posłuchać. Natomiast tak, miałam takie drewniane metki. Miałam takie metki materiałowe do wszywania. Ja to zwykle robiłam tak, że zginałam na pół. Tutaj jeszcze oczywiście chowałam te brzydkie końcówki i tak u dołu swetra przy ściągaczu tak to po prostu wszywałam. Nie wiem, czy to robiłam dobrze, czy powinnam na przykład na karku od wewnętrznej, od lewej strony to wszywać. No nie wiem, ale ja sobie tak wymyśliłam. Natomiast teraz wpadłam na to, że sobie zamówię takie metki, one są zamszowe czy ze sztucznego zamszu, nieistotne, ale takie właśnie do wszywania. I teraz tak, zamówiłam sobie na próbę takie z gotowym napisem. Zaraz je wyjmę. Z takimi gotowymi napisami, że tak powiem uniwersalnymi, czyli Handmade with Love. W różnych kolorach one są i chcę właśnie zobaczyć, jak one się będą tutaj zachowywały. Dobra, wyjęłam je sobie z opakowania, bo tak będzie łatwiej. I teraz tak, ja sobie je zamówiłam, oczywiście można je dostać na Allegro, można je dostać gdzie tam sobie znajdziecie. Ja natomiast znalazłam je na Vinted, dlatego że jeżeli komuś coś zbywa, jeżeli ktoś ma czegoś za dużo, to ja bardzo lubię dawać rzeczom drugie życie i fajnie, że u mnie się to przyda, a komuś no pewnie było już niepotrzebne. No a druga sprawa, że ja dałam za to jakieś tam grosze, także to dużo nie kosztowało. Chyba coś około 10 zł plus przesyłka. Także wcale niedużo. No i teraz tak, tutaj jest ta moja kosmetyczka, o której ostatnio opowiadałam i właśnie zastanawiam się, w jakim kolorze to wszyć. Tą metkę, nie wiem, czy tu u góry, czy tu, czy gdzieś może z boku. I tu mam taki na przykład kolor fioletowy. O, to bardzo fajnie wygląda, bo jest pod kolor i w ogóle też pod kolor tego by było, prawda, tego mojego organizera do torebki. O, to by świetnie wyglądało, więc to sobie chyba w tym kolorze. To jest identyczny kolor. Mam nadzieję, że to nie prześwietla. I no fajnie to wygląda, więc to na pewno tutaj powędruje. Dobra, no to mamy jedno sparowane. Natomiast do tego drugiego, no nie wiem, jaki kolor wybiorę. Zobaczymy. Możecie mi doradzić, jeżeli wpadł Wam w oko jakiś kolor, który by najlepiej tutaj pasował. No na przykład ten szary też do tego by pasował. Wiadomo, ten jasny, taki różowy, liliowy. Tak, tutaj jest taki bardziej, taki nie wiem, szary, kawa z mlekiem, ale z dużą ilością mleka. Żółty, no to dla kontrastu, tak? Jeżeli lubimy kontrasty, to można dać żółty. Całkiem fajnie. No i tutaj taki cielisty kolor brąz, niebieski, morski i bardzo jaśniutki, taki błękitny. No i właśnie ja sobie chcę oznaczyć moją kosmetyczkę. Myślałam też o tym, bo mam trochę tych zamków i bardzo mi się spodobało jej robienie. Także myślałam o tym, żeby zrobić właśnie ich troszeczkę więcej i może wystawię gdzieś na sprzedaż. Może ktoś też chciałby taką mieć. Więc, no więc właśnie się do tego przymierzam, żeby sobie usiąść w wygodnym fotelu i kilka takich kosmetyczek zrobić. Niekoniecznie w tych kolorach, niekoniecznie w paski, może jednokolorowe zobaczymy. Natomiast o czymś takim myślę. Ale wracając do metek. Chodzi mi o to, że ja tutaj zamówiłam takie metki z uniwersalnym napisem, tak? Handmade to każdy może sobie takie wlepić i tak dalej. Natomiast chodzi mi po głowie to, żeby sobie zamówić takie metki, ale spersonalizowane, czyli z moją nazwą kanału, z moim logiem, czyli tu taka włóczka, napis dookoła i tak dalej. Oczywiście ona wtedy musiałaby być kwadratowa, żeby to tak ładnie na środku wyglądało. I moje pytanie do Was brzmi,
Czy wiecie, gdzie można sobie takie fajne, spersonalizowane metki na zamówienie zamówić, gdzie można je kupić? Dlatego, że ja szukałam, ale jakoś nie bardzo. Są jakieś materiałowe, głównie są w sumie materiałowe, ze składem, także chyba wydaje mi się, że one służą do tego, żeby wszywać je po prostu w ciuchy, w jakieś rzeczy do noszenia. Natomiast takie metki, które mogłabym sobie czy do torby na zakupy, czy do kosmetyczki, czy do organizera, albo też nawet do swetra, prawda, gdzieś tam sobie przyczepić do sweterka, do jakiejś koszulki i tak dalej. Chociaż nie wiem, czy one nie są za sztywne. Wiem, że do czapek na pewno dziewczyny takie dają i w czapkach świetnie to wygląda. Znaczy mam na myśli takie kwadratowe, prawda, z takim logo firmowym, że tak powiem, czyli z logo, z nazwą, nie wiem, konta na social media, czy coś tam tej dziewiarki, która faktycznie to robi. No i właśnie tak się zastanawiam, gdzie mogłabym sobie to zamówić, ponieważ, no nie wiem, szukam, ale nie bardzo jestem w stanie to znaleźć, bo tak jak mówię, są to przeważnie takie właśnie materiałowe metki do wszywania i one chyba bardziej służą po prostu do ciuchów, do ubrań, a nie do takich rzeczy użytkowych. Więc jeżeli wiecie, albo same zamawiałyście na przykład personalizowane takie metki, wszywki, sama nie wiem, różnie to ludzie nazywają, to dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, napiszcie, jak ten sklep się nazywa. Nie wiem, czy można dawać linki, pewnie nie, ale nazwę można podać. Także ja sobie wtedy odnajdę i sobie poszukam jakiegoś miejsca, gdzie mogę sobie po prostu te meteczki zamówić. No, a ja teraz zajmę się dobieraniem metki, którą tutaj bym chciała dać do tej mojej kosmetyczki. Biorę pod uwagę tę. Biorę pod uwagę jeszcze tą i nie wiem, czy może tą taką, czy taka cielista by fajnie wyglądała. No też nie najgorzej. Więc zobaczcie. Jeżeli chcecie mi pomóc, to możecie, ja tutaj może je tak ułożę. O, jeżeli chcecie mi pomóc, to możecie w komentarzu napisać, czy wolicie metkę numer 1, 2, 3, 4 czy 5, która według Was najbardziej pasuje. W sumie jak dla mnie to wszystkie fajnie wyglądają, ale ta i ta jest najbardziej pod kolor, czyli numer 2 i numer 3 są najbardziej pod kolor. To jest taka szara, czyli nasza 6, tak? Która też by w sumie fajnie wyglądała, ale no nie wiem. Chyba jednak nie, chyba któraś z tych. Więc 1, 2, 3, 4, 5 i dajcie znać, która według Was byłaby najfajniejsza i najbardziej pasowała. No i tyle. No i do zobaczenia następnym razem. Ja wiem, ja miałam przygotować filmik dla Was o tym, jak zrobić taką kosmetyczkę i ja to zrobię. Ja już sobie przy biurku miejsce, statyw, wszystko sobie tam montuję i się do tego zabieram. Jeszcze nie zdecydowałam, czy też z takiej włóczki zrobię i wtedy wyjdą nam oczywiście takie same kolory jak tutaj, czy zrobię z jakiejś kompletnie innej, z innej też gramatury, no zobaczymy jeszcze. Natomiast takiej samej wielkości zrobię, bo mam jeszcze co najmniej dwa takie zamki błyskawiczne do wykorzystania i sobie zrobię po prostu takie kosmetyczki do innych torebek. Może dam mamie, może dam jakiejś koleżance, zobaczymy. A też mówię, chciałabym zrobić kilka takich po prostu właśnie z moim logo, tylko wolałabym po prostu mieć swoje spersonalizowane i może po prostu będę chciała się z Wami taką kosmetyczką podzielić, a może wystawię na sprzedaż, może nie wiem, może będzie do wygrania w jakimś konkursie, to już zobaczymy. Co nam przyszłość przyniesie. No, a jeżeli chodzi o te metki, to muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona. Świetne są. Wydaje mi się, że jakościowe. Tutaj te kropeczki to są no pod igłę, tak, żeby sobie to wszyć, ale myślę, że można też wszyć sobie wzdłuż tego wydrukowanego, że tak powiem, szwu i też można by było nawet wtedy pewnie uciąć i wtedy też by fajnie wyglądało. Jest fajna, bo jest gruba tutaj, a jednocześnie miękka, więc też będzie współpracować tak z tkaniną, współpracować z dzianiną tak naprawdę, bo to jest dzianina. Także myślę, że to będzie fajne rozwiązanie, bardzo mi się to podoba
i no taki zamszyk, taki przyjemny w dotyku zamsz. I myślę, że takich metek będę się trzymała. Kiedyś już nawet nie pamiętam, czy te drewniane celowo zamawiałam, czy ktoś mi dorzucił kilka do zamówienia, tak samo z tymi materiałowymi. Natomiast no te są świetne, bardzo mi się podobają i na pewno będą w użyciu. Powyciągam moje, nie wiem, jakieś bluzeczki, sweterki i zobaczę, czy mogłabym to gdzieś zamontować, wszyć i wtedy zobaczę, jak to się zachowuje. Też tak w sumie teraz mi to przyszło do głowy, że nie wiem, czy nie wezmę jednej, nie poświęcę i po prostu spróbuję uprać, zamoczyć w wodzie i zobaczę, czy to puszcza farbę, czy to po wyschnięciu nadal jest takie ładne jak teraz. No bo to też jest ważne, tak, że jeżeli się to przyszyje, a później użytkowa rzecz, czy to kosmetyczka, czy sweter, czy cokolwiek innego będzie prane, będzie odświeżane, to no ważne, żeby ta metka też zachowała swoją jakość i swój wygląd i po prostu, żeby nie ulegała zniszczeniu. Więc to tyle na dzisiaj. Chciałam Wam po prostu pokazać mój zakup. Mam nadzieję, że, że Wam się podoba. No nie wiem, co tu się ma podobać, to są metki, ale no ja jestem bardzo zadowolona i szczęśliwa, że zamówiłam, bo w sumie, szczerze mówiąc, są lepsze niż myślałam na początku. Są świetne, także będę ich używać, będę wszywać do moich rzeczy, do organizera, do kosmetyczki i no i to wszystko. No może Wam pokażę, jak nie zapomnę, w jednym z kolejnych filmików, jak to wygląda i też, no nie wiem, czy u góry wszywać, czy u dołu, czy... No, chyba tutaj by było najlepiej, gdzieś tutaj w dolnej części. No zobaczymy jeszcze, będę kombinować. W każdym razie wytrzymajcie się ciepło, życzę Wam udanego dzionka, pięknego słoneczka i wypoczywajcie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!